Dzisiaj w teście samochód niemiecki, ale jesteśmy w Polsce, a ponieważ jesteśmy w Polsce, to typowo dla Polaków będziemy narzekali. Na co? Oczywiście na Unię Europejską, bo Unia Europejska nam, fanom motoryzacji, najpierw zabrała diesle, potem producentom kazała amputować cylindry w samochodach, potem je jeszcze elektryfikować, przez to współczesne samochody są po prostu nudne, podobne bardzo do siebie i brakuje im emocji. I to wszystko wydarzyło się na przestrzeni zaledwie kilku ostatnich lat. Ale bywają nadal wyjątki od tej reguły, bo niektórzy producenci się nie ugięli i nadal oferują nam samochody mocne, szybkie, które mają prawilną liczbę cylindrów, a do tego są wyjątkowo ekonomiczne. I dzisiaj takie auto, dzięki uprzejmości kolegi z Niemiec i nieuprzejmości BMW Polska. Samochód, którego oczekiwaliście i często w komentarzach pisaliście: przetestujcie BMW, ale to jedno z bardziej wyjątkowych, czyli 540D. I mamy je! Jeszcze 10 lat temu 6-cylindrowy diesel w tym segmencie E, czyli luksusowych, komfortowych limuzyn premium, to było coś absolutnie oczywistego. To był najlepszy możliwy wybór, bo dawały dużą moc, bo były szybkie, jednocześnie miały wysoką kulturę pracy, a przy tym wszystkim wlatywaliście sobie na autostradę albo niemiecką autobanę i przejeżdżaliście na jednym baku 1000 km, nie musieliście zatrzymywać się co 300 km na stacji benzynowej, jak w przypadku mocnej benzyny. I co się stało? I dzisiaj w takich samochodach królują 4-cylindrowe diesle. Rzadko kto zamawia 6-cylindrowca. Powodem jest cena. Regulacje unijne, wysoka akcyza, fakt, że producenci muszą oszczędzać każdy gram CO2 spowodowały, że ten samochód, czyli 540D, jest droższy od najtańszej 520D o 70 000 złotych. 7 dych musicie cennikowo dopłacić za to, żeby mieć tutaj 6, a nie 4 cylindry. Ale to nie oznacza, że na 6 cylindrów nie ma rabatów. Są i to są wysokie, bo jak sobie wejdziecie na findcar.pl, czyli naszą platformę, gdzie zapraszamy Was na findcar.pl, platformę, na której znajdziecie sprawdzone auta nowe i używane wyłącznie od autoryzowanych dealerów. Jest ponad 20 000 samochodów nowych i używanych wszystkich marek, ale wyłącznie od autoryzowanych dealerów. To u niektórych z tych dealerów znajdziecie takie BMW 540D wyspecyfikowane na prawie 500 000 złotych, ale w cenie poniżej 400 000 złotych. A najtańsze egzemplarze 520D w takiej wersji biznes, czyli już lepiej wyposażonej, kosztują 244 000 złotych, gdzie cennikowo są warte ponad 300 000 złotych. Więc wskakujcie sobie na findcar.pl, wyszukujcie sobie, piszcie wiadomości do dealerów, możecie nawet w bardzo prosty sposób suwaczkami sobie zaznaczyć, jakie chcecie mieć finansowanie. To z automatu jest wysyłane do konkretnego dealera, a nie do nas, i możecie sobie przebierać wśród 20 000 różnych ofert. Niestety 540D w generacji G60 to nie jest już 540D, jaką znamy z G30. Bo w G30 mieliśmy, owszem, 6 cylindrów i 3 litry, tak jak tutaj, ale mieliśmy podwójną turbosprężarkę, czyli dwie turbosprężarki. W efekcie generowały cały motor 340 koni i 700 Nm. Ale po to, żeby spełnić normę emisji spalin, ograniczyć emisję CO2, trzeba było wyciąć jedną turbosprężarkę i zastosować jedną taką dwustopniową. W efekcie moc nam spadła. Mamy tutaj 286 koni mechanicznych z silnika spalinowego plus 18 koni mechanicznych z silnika elektrycznego, razem 303 konie mechaniczne, czyli sporo mniej niż w G30. Newtonometrów też jest mniej, bo 670 zamiast 700. Co gorsza, wzrosła nam masa samochodu, ponieważ względem G30 przytyło nam G60 aż o 100 kg. Wszystko to sprawiło, że nowa generacja, czyli G60, jest wolniejsza od G30 i to nie o 1 czy 0,2 sekundy, tylko aż o 0,6. Tamta robiła setkę w 4,6 sekundy, czym mogła śmiało konkurować ze starszymi M5, natomiast ta setkę robi w 5,2 sekundy
katalogowo, ale oznaczenie pozostało. Złych informacji jest trochę więcej, bo jak kupujecie sobie 6-cylindrowego diesla, no to chcecie oszczędzać paliwo. Jak chcecie oszczędzać paliwo, to nawet nie po to, żeby mniej płacić za nie na stacji, tylko żeby na tych stacjach rzadziej się zatrzymywać. A w nowym G60 zmniejszono zbiornik paliwa i to aż o 8 litrów, ma tylko 60 litrów paliwa. BMW mówi Wam, nie, spokojnie, to nic nie szkodzi, bo ten samochód jest bardziej aerodynamiczny, bo ma układ mild hybrid, w związku z tym mniej trochę pali. Ale to jest dokładnie tak, jakby producent chipsów powiedział Wam, słuchajcie, w naszym opakowaniu teraz jest mniej tych chipsów, ale nie martwcie się, tam oleju palmowego, w związku z czym kaloryczność jest dokładnie taka sama, jak była. No niestety, przykro mi bardzo, ale tak to nie działa. Dziwi to tym bardziej, że samochód niesamowicie urósł względem G30. Wyobraźcie sobie, że wydłużono go aż o 10 cm i ma 506 cm. Jest prawie tak długi jak poprzednia 7. Brakuje mu do niej zaledwie 4 cm. Jest też szerszy o 3 cm i jednocześnie wyższy o 3 cm. No nie przystoi limuzynie, żeby była wyższa, żeby urosła wzwyż. Może być dłuższa, może być szersza, bardziej muskularna, ale tutaj podniesiono piątkę z tego względu, że musiano ją zrobić jednocześnie elektryczną, czyli i5, i spalinową, wszystkie inne piątki. Żeby to uczynić, trzeba było niestety skonstruować platformę tak, żeby wszedł tam akumulator. No więc trzeba było podnieść całe nadwozie, a ten czarny element ma to podniesienie nadwozia maskować. Mamy więc większe auto, wyższe auto, szersze auto, cięższe auto, ale też słabsze, wolniejsze i z mniejszym zbiornikiem paliwa, a to nie koniec złych informacji. Nie zmienia to faktu, że mamy egzemplarz, który został naprawdę doposażony we wszystko w zasadzie, co było w cenniku. Już łatwo zobaczycie i poznacie po przednim grillu, że ma nie tylko M-pakiet, ale ma M-pakiet Pro. Poznacie ten pakiet M Pro przede wszystkim po tym czarnym grillu, gdzie nie ma ani jednego chromowanego elementu. W momencie, kiedy mamy zwykły pakiet M, to tutaj jest chrom i nie ma tak zwanego Iconic Glow. I to jest zrobione po to, że jak jedziecie i pojawiacie się u kogoś w lusterku wstecznym, to ten ktoś już musi wiedzieć, że nadjeżdża bejca. Jak nadjeżdża bejca, to trzeba na skrajny lewy, bo bejca zaraz będzie jechała bez kierunkowskazu pasem zieleni i was wyprzedzała, jak nie zjedziecie. Więc to jest znak ostrzegawczy, ja bym tak to powiedział. Są światła awaryjne, których czasami kierowcy BMW używają, kierunkowskazów nie używają, więc to jest zrobione po to, żeby każdy wiedział, że nadjeżdża BMW. Oczywiście M-ka ma zupełnie inny zderzak niż wersja podstawowa, ale dodatkowo w tym pakiecie M Pro mamy też m.in. czerwone zaciski hamulców i trochę inne tarcze hamulcowe. To jest wszystko sportowe. Mamy oczywiście w pakiecie M nieco inne zawieszenie, bo jest trochę sztywniejsze. Tutaj właściciel jeszcze dorzucił sobie karbonowe dodatki do elementów, które normalnie są czarne, czyli karbonowe obudowy lusterek. Jest też pakiet Shadowline, czyli na przykład czarne obramowania wokół szyb, ale też lekko przyciemnione przednie reflektory, przyciemnione tylne lampy. No i na koniec jeszcze mamy listwę taką. Ja spoilerem bym tego absolutnie nie nazwał, to bardziej taka loteczka. Wygląda trochę jakby została zakupiona na AliExpress za $12,25, ale nie, ten cały pakiet kosztował całe 7900 za obudowę lusterek i za tę lotkę w karbonie, natomiast normalnie w pakiecie M Pro występuje ona, ale jest w kolorze czarnym. No i niestety, mimo że mamy samochód mocny, mimo że mamy 6 cylindrów, to BMW całkowicie pozbawiło go wydechu. Pozostawiło, owszem, takie wycięcia tutaj, w tym tylnym zderzaku w dolnej jego części, jakby miały tu być rury wydechowe, ale zapomniało ich wsadzić. Rura jest jedna, tutaj tylko z tej strony, nawet nie jest podwójna, z drugiej strony takiej rury nie ma. A szkoda, bo ja bym chciał, żeby jak jeżdżę samochodem, który ma ponad 300 koni mechanicznych i ma tych 6 cylindrów, to chciałbym, żeby jednak z tyłu było to widać, że nie kupiłem sobie zwykłego 520D, tylko kupiłem sobie, tak jak było w G30, 540D i w związku z tym mam tutaj fajne, trapezoidalne, prawdziwe końcówki wydechu. No, więc mamy BMW większe, ale cięższe, z mniejszym zbiornikiem paliwa, słabsze, wolniejsze, ma mniej turbosprężarek, ale za to ma mniejszy bagażnik. O całe 10 litrów, bo w G30 w limuzynie mieliśmy 530, a tutaj tych litrów jest 520. No niestety,
Jeszcze żadnemu producentowi nie udała się sztuka stworzenia na jednej platformie dobrego samochodu i elektrycznego, i spalinowego. Wnioski z tego wyciągnął Mercedes, który przecież robi EQE i robi E-klasę, ale to są dwie różne platformy. Wnioski wyciągnęło Audi, które przecież robi A6 klasyczną, spalinową ewentualnie plug-in, ale robi też A6 e-tron, która jest zupełnie inną platformą. BMW postanowiło zaoszczędzić i na przykład nie tylko na końcówkach wydechu, ale postanowiło też zaoszczędzić na stworzeniu samej platformy i doszło do wniosku, że na jednej zrobimy i elektryka, i auta spalinowe i to są tego efekty. Mniejszy zbiornik paliwa, mniejszy bagażnik i jak zobaczycie w środku też mniejsze wnętrze, szczególnie na tylnej kanapie, a wszystko to wynika z tego, że cała platforma musiała zostać skonstruowana w taki sposób, żeby pomieściła też cały elektryczny asortyment występujący w samochodzie na prąd. Czyli i silniki elektryczne na przedniej i na tylnej osi, całe okablowanie, inwertery, ładowarki pokładowe i tak dalej, i takie są tego efekty. Niemniej sam bagażnik bardzo przyzwoicie i fajnie wykończony, no może poza brakiem jakiejkolwiek tutaj osłony tej stali od góry. Mocno wnikające do wnętrza bagażnika zawiasy, ale tutaj jest jakaś kuwetka na graty, są uchwyty mocujące do siateczki. Mamy możliwość odblokowania, nie tyle złożenia, co odblokowania oparć. Ono się z automatu nie składa, ale jednocześnie zwracam uwagę na fajną rzecz. W sedanie, w limuzynie mamy ekstra podzieloną oparcie tylnej kanapy, bo 40-20-40, czyli środkową część sobie składamy i możemy przewozić dłuższe przedmioty. Bardzo lubię to rozwiązanie, czyli przewidziane miejsce na trójkąt, bo to oznacza, że jak macie na przykład bagażnik wyładowany gratami, złapaliście gumę i zanim wyjęlibyście ten trójkąt gdzieś spod podłogi, czy nawet gdzieś tutaj z boku musicie wszystko wyjąć, dostać się do trójkąta, tracicie czas, jest to niebezpieczne. Tutaj otwieracie klapę, cyk, pyk, macie wyjęty trójkąt, rozkładacie, potem go składacie, o ile go wcześniej nie zdmuchną, jakieś tiry albo cała reszta. I sprawa załatwiona. O kurna, wyjąłem. No muszę ostrożnie to robić, bo to nie jest samochód BMW Polska, tylko prywatny. To delikatnie to zrobię. Fajne miejsce nawet znalazło się, zobaczcie, na oczko do holowania, tudzież do wyciągania kogoś z błota, jak ugrzęźnie. I to jest zamykane. Natomiast nigdzie nie widzę tutaj zestawu naprawczego. Jest jedynie apteczka i też ma tutaj swoje miejsce. Nie ma koła zapasowego. Podłoga się tutaj nie podnosi. Nic tam nie ma, bo mamy tutaj oczywiście X-Drive, więc jest i napęd na tył i pewnie jakieś gdzieś tam pochowane akumulatory. Więc warto mieć pakiet Assistance, zważywszy na to, że tutaj mamy 21-calowe felgi. Bardzo ładne one są z serii BMW Individual. Za nie trzeba dopłacić 13 000 złotych, bo w standardzie z M Pro dostajecie 19, a tu jest 21 cali, nie ma tutaj już run flata. Niemniej jak złapiecie gumę, no to pozostaje tylko dzwonić na Assistance, bo nie uświadczycie ani koła zapasowego, ani w tym wypadku nawet zestawu naprawczego. I może i dobrze, bo te zestawy naprawcze z reguły działają, ale działają tylko tak, że macie ujebane spodnie, gumę wypełnioną siwaksem, której potem nie da się oczyścić, a dziura i tak pozostaje i tacy i tak musicie dzwonić po Assistance, stojąc na poboczu autostrady. To teraz chwila prawdy. No i powiem Wam, że tak, w ten sposób nie wsadzimy tych walizek, chociaż ta, nawet jeszcze zobaczcie, wchodzi nam, ale myślę, że zdecydowanie lepiej będzie, jeżeli położymy ją w ten sposób, bo ona wtedy doleci nam tam aż do końca. Drugą walizkę wtedy tutaj i zobaczcie, jeszcze na nich mamy naprawdę sporo miejsca i to nie na jakieś plecaczki czy malutkie torby sportowe, tylko na normalne, prawilne kabinóweczki i jeszcze wtedy zostaje po bokach troszkę miejsca, bo ten bagażnik nie jest zbyt regularny, nie ma formy takiego sześcianu idealnego, bo tu zobaczcie, ma takie boki, ma podwyższenia, ale jest stosunkowo głęboki w tym miejscu i na tyle szeroki, że śmiało takie dwie duże walizki wchodzą i jeszcze po bokach można i na górze umieścić sporo innych gratów, więc czuć tutaj te 520 litrów. Czasami samochody mają i po 600 litrów,
ale nie mają tak ustawnego tego bagażnika. Tutaj nawet jest dosyć szeroki ten cały otwór, dosyć nisko jest próg załadunkowy, więc moim zdaniem jak na limuzynę, jak na sedana, to naprawdę wygląda to całkiem dobrze. Auto ma w zasadzie każdą opcję i każdy pakiet, jaki można było zaznaczyć w cenniku, i potem jak przesiądę się z powrotem tutaj do przodu, to Wam o tym powiem, ale na razie sobie tylko ustawiam fotel pasażera, tak żeby było mi wygodnie. Tutaj profil tej deski rozdzielczej sprawia, że można sobie naprawdę dosyć blisko przysunąć ten fotel i nadal mieć wygodnie. Mam tam bardzo wygodne i szerokie podparcie pod stopy. Jest mi teraz naprawdę galancie, owszem, tu mam dosyć blisko do deski, ale i tak zobaczcie, te nogi nie są podkurczone, są w takiej dobrej pozycji. Oparcie też, mogę tak sobie jechać gdzieś dalej i będzie mi wygodnie. Nie ma dramatu. Na kolana jest trochę tego miejsca. Na stopy dużo mniej. Nie mogę nimi tam poruszyć, jak je wsunę, a to jest efekt tej grubej dosyć podłogi, w której w wersji elektrycznej kryje się akumulator. Mimo szklanego dachu jest tutaj miejsca nad głową, no tak idealnie bym powiedział. Gdyby nie było szklanego dachu, nic by się nie zmieniło, ponieważ roleta chowa się od tej strony i to jest fajnie przemyślane. Nie chowa się tutaj w tej części pod sufitki, bo gdyby tak było, to by obniżyło nam dach, już miałbym dużo mniej tego miejsca. Tutaj jest to tak wyprofilowane, że jest spoko. Ale z drugiej strony to jest samochód, który ma 506 cm długości i 3 metry niemal rozstawu osi. To jest samochód, w którym ja z tyłu powinienem móc usiąść i wyprostować sobie nogi po prostu. I siedzieć jak w komfortowej limuzynie. Mówię, długość to niespełna toż 506 cm, czyli 4 cm tylko mniej niż poprzednia siódemka poprzedniej generacji. Więc to wszystko biorąc pod uwagę i fakt, że dzisiaj samochody projektuje się w taki sposób, że na 5 metrach naprawdę można zaprojektować ogromne wnętrze, to nie. Tutaj zbyt przestronnie zdecydowanie nie jest. Ale takim dzieciakom czy nastolatkom, którzy mają do 1,70 m, na pewno będzie tutaj komfortowo nawet w dłuższych podróżach. Ja gdybym miał tutaj jechać na drugi koniec Europy, no nie będzie mi tutaj zbyt wygodnie, będą cierpiały moje plecy na przykład, bo dosyć pionowo jest ustawione to oparcie i to jest też zaskakujące. Nie można go sobie bardziej pochylić, tylko jak widzicie, po prostu siedzę trochę jak na fotelu biurowym. Mamy tutaj prawdziwą skórę. W wersjach standardowych jej nie uświadczycie. Jest 6 możliwości konfiguracji różnych skór, tak zwanych wegańskich, czyli skrów, które żarły trawę, a tutaj to jest prawdziwa skóra, czyli to jest skrów, które żarły inne krowy. I to jest perforowana, tutaj podgrzewana jednocześnie, bo jest pakiet komfortowy. Z przodu te fotele są również wentylowane i to jest w tym pakiecie komfortowym za 12-13 tysięcy złotych. W tym pakiecie jest też 4-strefowa klimatyzacja i wówczas proszę, możecie to sobie wszystko tutaj sterować z tego panelu. Nawiewy są nie tylko tutaj centralne w konsoli, ale są też w boku, w słupkach B. To jest fajne, bo gniazdo USB-C jedno jest w tym miejscu. Tu są specjalne uchwyty, do których można sobie na przykład tablet przymocować albo telefon i jadąc oglądać, mając na wysokości wzroku ekran. Jednocześnie telefon może się ładować, ale tu są kolejne 2 gniazda USB-C, więc razem tylko w tej tylnej części jest tych gniazd 4. Ta skóra Merino w tym wypadku, tych skóry jest też kilka do wyboru, różne opcje. Jest bardzo fajna, przyjemna w dotyku, oczywiście perforowana, tak jak powiedziałem. W pakiecie M Pro dostajecie też pasy z kolorystyką typową dla emek. Ładnie są tutaj poprowadzone boki tej tylnej kanapy, bo tą skórką pokryto, zobaczcie, aż do tego momentu cały ten boczek. Trzecia osoba absolutnie tutaj nie usiądzie po środku ze względu na to, że mamy bardzo wysoki ten tunel środkowy. Tutaj niesamowicie mało miejsca pomiędzy kanapą a konsolą centralną, ale tu można sobie ewentualnie wsadzić, jak ktoś ma małe stópki, w ten schoweczek w tym miejscu. Mamy oczywiście podłokietnik, dosyć szeroki, na odpowiedniej wysokości umieszczony. Ma 2 uchwyty na kubki, takie, które mają oczywiście na specjalnych zawiasikach takie elementy przytrzymujące ten kubek, więc i kubek może być tutaj i Wy możecie mieć oparty łokieć. To jest tak, jak być powinno. Są też bardzo dobrze
widoczne i łatwe w obsłudze mocowania ISOFIX i fajnie, że nie są za klapeczkami, za zaślepkami, które wyjmujecie i potem gubicie, tylko są po prostu za takimi klapkami na zawiasie. W pakiecie M Pro jest system grający Harman Kardon, a tutaj za dodatkowe 4100 zł jest jeszcze Bowers & Wilkins. No i zajmuje ta atrapa tego głośnika całego pół hektara i 3/4 drzwi. Gorsze natomiast jest to, że, i to nie jest moja opinia, tylko to jest opinia wszystkich studiów, które zajmują się wyciszaniem i montażem profesjonalnego sprzętu audio w samochodach, że w G60 BMW poskąpiło na głośnikach i dotyczy się to zarówno Harmana Kardona, jak i Bowersa Wilkinsa. O ile w G30 były na przykład specjalne pod fotelami montowane głośniki, które dawały dodatkowy bas i go czuliście wręcz całym ciałem dzięki temu, że były tam w podłodze, to w przypadku G60 zlikwidowano te głośniki, więc płacicie tyle samo, ale dostajecie mniej głośników i gorzej grające audio i tak jak powiedziałem, to nie jest moja opinia, tylko to jest opinia fachowców w temacie, którzy rozbierają te samochody i sprawdzają. Natomiast jeżeli chodzi o samo wykończenie, no to generalnie tutaj nie ma absolutnie czego się czepić. To jest już wegańska skóra, a nie prawdziwa na podszybiu, ale jest przyjemna, fajna w dotyku, ma w naszym wypadku szary kolor. Tutaj jest też miękko, to nawet jest przyjemny, fajny materiał i to też nie jest taki ordynarny, chamski plastik, tylko o przyjemnej fakturze. No ale na przykład jeżeli chodzi o taką prozaiczną rzecz, jak klameczka do drzwi, no to jest to tak chamski i ordynarny plastik, że nawet widać tutaj łączenia, a od środka jak zerkniecie, to jest specjalne użebrowanie tej klamki, zobaczcie, żeby czasem się nie połamała, jak mocniej szarpniecie. Mam zastrzeżenia co do plastiku, z którego wykonano ten element, na którym znajdują się przyciski do regulacji lusterek i otwierania szyb, bo zobaczcie, jak on teraz wygląda. Samochód ma 17 000 km przebiegu i tam w środku, zobaczcie, na przykład to już jest porysowane od paznokci. O, bardzo łatwo. Pewnie to można wyciągnąć, bo to jest gumowe i przetrzeć, ale nie wygląda to dobrze. I ten plastik też jest taki chropowaty, trochę mizernej jakości. Chodzi mi o to, że w G30 te przyciski można było mieć galwanizowane, czyli były takie srebrzone i to nie był taki ordynarny plastik, tylko galwanizowane i wyglądało to dużo bardziej estetycznie. Ale za to mamy karbon i to prawdziwy i niedrogi, ponieważ ta listwa, która zaczyna się na drzwiach, a przez szerokość całej deski rozdzielczej się ciągnie, kosztuje jedyne 2000 zł. Jak za prawdziwy karbon, to prawdziwa okazja. Dużo karbonu, dużo sztucznej skóry i to fajnie, bo ona jest przyjemna, miękka w dotyku i całą deskę ją obito. Dużo szkła oprócz tego, oczywiście duże ekrany, ten jest 15-calowy, ten ma 12 cali z kawałeczkiem drobnym. Niestety również dużo piano, ale oprócz tego wszystkiego także Crafted Clarity, czyli z takiego szlifowanego szkła kryształowego pokrętło do obsługi iDrive, pokrętło do obsługi głośności oraz tutaj ten wybierak przełożeń. Wiecie, jak nazywa to BMW Polska? W materiałach napisali, że to klejnoty w kokpicie. No brawo, jak siedzą tutaj dwóch facetów, to są 4 klejnoty w kokpicie, a jak siedzi tutaj 4 facetów, to jest to 8 klejnotów w kokpicie. Nieoszlifowanych, co prawda. No dużo tego szkła i dużo tego piano nieszczęsnego powoduje, że widać tutaj absolutnie każdy najmniejszy pyłek, każdy odcisk palca, każde zadrapanie. Wystarczy dmuchnąć i już jest to porysowane. Na szczęście nie ta część, bo ona jest typowo szklana i to z takiego dobrej jakości szkła zrobiona, ale to tutaj, to wszystko jest piano i to będzie bardzo się rysowało. Fajne miejsce na ładowarkę indukcyjną, bardzo ładnie wkomponowane w całą deskę nawiewy, których praktycznie w ogóle nie widać, a steruje się też nimi tutaj takimi pokrętełkami ładnie, fajnie ukrytymi. Fizyczne przyciski i pokrętła sprowadzono do absolutnego minimum. Owszem, są tutaj przy iDrive ładnie wszystkie opisane i to jest taki panel dotykowy, który bardzo przyjemnie, fajnie czuć, kiedy się go naciska, bo on tak delikatnie jakby się uginał i taką pojedynczą wibrację oddaje, żebyście wiedzieli, że coś wcisnęliście, ale na przykład klimatyzacją już steruje się wyłącznie z ekranu. Jednocześnie chcecie włączyć czy to ogrzewanie kierownicy, czy ogrzewanie fotela, no to musicie tutaj w tym ekranie pobuszować. Owszem, są widżety, które
można sobie poustawiać i wtedy macie dostęp do najczęściej używanych funkcji tutaj z boku, ale ja nie jestem fanem tego systemu, mówię to otwarcie przy okazji każdego testu BMW, niemniej wiem, że można absolutnie się tego wszystkiego tutaj nauczyć, można wejść sobie także w takie bardziej rozbudowane menu klimatyzacji, indywidualne ustawienie, wentylację postojową uruchomić, no jest to wszystko bardzo estetyczne, bardzo nowoczesne, bardzo ładnie wygląda, ale obsługa tego wymaga przyzwyczajenia, jest dużo ikon, dużo informacji, ale tak jak powiedziałem, każdy po swojemu może sobie to skonfigurować, mieć dostęp do najczęściej użytkowanych funkcji i wtedy będzie to na pewno dużo prostsze i przecież nie będziecie za każdym razem się zagłębiali gdzieś tam daleko w menu. Nie podobają mi się absolutnie nowe zegary w BMW. O ile podobały mi się te, które łączyły pewną cyfrowość jeszcze z analogowymi, albo nawet te, gdzie mieliśmy już cyfrowy obrotomierz i prędkościomierz, ale nawiązywały do historii BMW, do tych BMW, gdzie mieliśmy bursztynowe podświetlenie, specyficzną czcionkę, tak teraz wygląda to po prostu jak w samolocie i nie oddaje ducha BMW. Podłokietnik jest bardzo płyciutki, bo ten tunel środkowy, tam mamy wał napędowy, tutaj mamy skrzynię biegów, więc tu nie ma zbyt dużo miejsca, ale jest gniazdo zapalniczki. Gniazda USB-C są dwa tutaj, z tej perspektywy jak siedzicie ich nie widzicie, więc jak będziecie chcieli się w nie wpinać, to musicie zawsze się trochę odchylić. Dwa uchwyty na kubki. Haptyczne takie przyciski, a nie fizyczne, znalazły się także tutaj na bocznych drzwiach, na tych panelach. One służą na przykład do otwierania auta albo do zamykania i to akurat ciężko wyczuć, szkoda, że nie daje to takiego feedbacku jak ten panel tutaj szklany. No ale nie są to też rzeczy, których jakoś specjalnie często używacie. Wystarczy zapamiętać sobie funkcję fotela, a przecież jak wyłączacie auto, to i tak drzwi się odblokowują. Elektryczne sterowanie jest już w samym fotelu i działa normalnie, nic nie trzeba tutaj kombinować. I pomimo tego, że samochód jest wyższy i że w tę platformę przewidziano pod kątem także instalacji tam dużego akumulatora, to powiem Wam, że wyjątkowo nisko mogę się opuścić i mam pozycję za kierownicą jak na BMW przystało, czyli nisko, typowa jak dla BMW jest też kierownica o bardzo tym całym wieńcu grubym, mięsistym, miękka, przyjemna, tylko ma strasznie dużo przeszyć. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No jeszcze, żebym tutaj miał jakiś inny kolor tego albo inną wstawkę materiałową, to bym zrozumiał, ale na cholerę w takiej kierownicy robić tyle przeszyć. 6 aż. Ale tutaj zwracam Wam uwagę na ten element, czyli na to trzecie ramię, jak jest ładnie, fajnie, finezyjnie zrobione, bo jest takim stelażem, można by powiedzieć. Sprawia wrażenie, jakby podpierało tutaj nam to ten centralny wieniec, ale tu też już haptyczne przyciski i też tutaj wszystkim sterujecie z pokręteł. Ależ przepięknie też 6 cylindrów tutaj brzmi. To jest zupełnie inna bajka niż 520D. Owszem, 520D jest bardzo dobrze wyciszona i podkreślaliśmy to podczas jej testu. Naprawdę tę komorę tak dobrze odizolowano silnika od kabiny pasażerskiej i tak dobrze wygłuszono, że w zasadzie to jest tylko pomruk, nawet jak samochód wchodzi na wysokie obroty. Ale tutaj tego po prostu słucha się z przyjemnością. To jest naprawdę taki ładny werk, wręcz sportowy, bym powiedział, choć przecież nie mamy tutaj ani sportowego układu wydechowego, a wszystkie te konie pojone są olejem napędowym, a nie benzyną. No i takie pierwsze wrażenia są takie, że naprawdę ten samochód płynie. Co jest ciekawe właśnie, przy niższych prędkościach to BMW straciło ten taki sportowy charakter. I to jest czuć i na układzie kierowniczym, i to czuć jest na tym zawieszeniu. Bliżej mu pod tym względem do Mercedesa klasy E. Takiego odczucia komfortu z jazdy, przynajmniej niskimi prędkościami. Poza tym, że mamy tutaj pakiet M-Pro, który daje nam teoretycznie sportowe zawieszenie, bardziej sportowe hamulce, to jeszcze tutaj właściciel, czyli Tomek, wpakował sobie zawieszenie adaptacyjne Professional za niespełna 10 000 złotych. Ale oprócz tego zawieszenia adaptacyjnego, które można sobie samemu utwardzić, ale jednocześnie które samo sprawdza, po jakiej drodze jedziecie i do tego dostosowuje pracę wszystkich amortyzatorów, bo jest dwukomorowe, więc może sobie w jednej komorze odpowiadać za siłę dobicia, w drugiej odbicia i naprawdę rewelacyjne jest. Zobaczcie, jak tutaj jedziemy
i no jakbym na pneumatyce jechał, dosłownie. 21-calowa felga, opona o niskim profilu, a ja tutaj jadę po prostu po dziurach, po łączeniach i jadę 40-50 na godzinę, a auto zachowuje się jakby było na pneumatyce. Genialne jest pod tym względem ten zawias. A oprócz tego zawiasu za te pieniądze dostajecie jeszcze dwie rzeczy. Dostajecie tylną skrętną oś, co prawda tylko o 2,5 stopnia ona skręca, ale zależnie od prędkości, z jaką jedziecie, robi to w tym samym kierunku co przednie koła, albo w przeciwnym. Przy niższych prędkościach zmienia to nieco, zmniejsza, ale nieznacznie promień zawracania, a przy wyższych prędkościach poprawia stabilność samochodu. Ale oprócz tego jeszcze aktywny układ kierowniczy dostajecie. Co oznacza, że inny jest skręt kierownicą w momencie, kiedy jedziecie z niską prędkością, a on zwiększa się wraz ze wzrostem prędkości, więc z jednej strony wymaga to mniej kręcenia kółkiem, kiedy manewrujecie, na przykład na parkingu, a z drugiej strony jest bardziej czuły, na przykład właśnie przy szybszych prędkościach i pokonywaniu jakichś długich łuków albo zakrętów. Razem z pakietem M dostajecie jeszcze tutaj taki napis Boost na łopatce redukującej bieg. Jak przytrzymacie ją przez chwilę, to przez 10 sekund jesteście tak jakby w trybie sportowym. Czyli macie pełną moc silnika, pełen moment obrotowy i tak przez 10 sekund, a potem wraca sobie do wcześniejszego trybu. Fajne, kiedy macie na przykład, jedziecie drogą krajową i zamiast wchodzić w tryb sportowy, to tylko przytrzymujecie tę łopateczkę, silnik sobie redukuje bieg, przepustnica pracuje inaczej i możecie na przykład sprawnie wyprzedzić litanię tirów, która jedzie przed Wami. A potem sobie wraca wszystko do normy i już jedziecie w trybie takim, jaki sobie wcześniej wybraliście. A my w jakim jedziemy? Bo nawet nie wiem. A my jedziemy w Personal, ale wejdziemy sobie w Efficient. A wejdziemy sobie w Efficient, żeby zobaczyć, jak tutaj działa cały układ Mild Hybrid. Zwalniamy, na przykład hamujemy, kładziemy nogę na pedale gazu i w zasadzie przerwa jest dosłownie półsekundowa, kiedy zredukuje sobie ten silnik spalinowy bieg i pyk, do przodu odjeżdża. Nie ma tutaj irytującego na przykład takiego przestoju 3 czy 4 sekundowego, ale bywa też tak, że jadę sobie stabilnie, zdejmę nogę z pedału gazu, kładę ją na pedale gazu i przez 2 sekundy nic się nie dzieje. Nie wyłącza tutaj nam całkowicie tego silnika spalinowego, ale jednak moment, kiedy trzeba wpiąć niższy bieg, kiedy ten silnik spalinowy odpowiednio zareaguje, jest wyczuwalny. 540D dostępne jest wyłącznie z napędem X-Drive, nie można mieć tylnonapędowego, no ale to jest też najczęściej wybierany napęd w momencie, kiedy ludzie zamawiają 520D, bo dopłata wynosi kilkanaście tysięcy złotych, 12 czy 13, a jednak jest to napęd zdecydowanie bardziej uniwersalny, szczególnie jeżeli chodzi o warunki zimowe, czy jak jest mokro, stąd takie decyzje zakupowe. No i w tym wypadku mamy oczywiście prawdziwy X-Drive, ponieważ silnik rzędowa szóstka jest umieszczony wzdłużnie, a nie poprzecznie, to cały czas napędzane są i przednie, i tylne koła, oczywiście w różnych proporcjach, ponieważ centralny mechanizm różnicowy sobie decyduje, ile mocy, ile momentu przeznaczyć na przód, ile przeznaczyć na tył. Skrzynia biegów, Steptronic, czyli 8-biegowy automat, znany, słynny, bardzo dobry ZF-a. ZF dostarcza te skrzynie również innym markom, i Toyocie w przypadku Supry, i Jaguarowi, Land Roverowi, nawet Alfie Romeo, ale każdy z tych producentów robi po swojemu oprogramowanie i to oprogramowanie w BMW jest zdecydowanie najlepsze. Zmienia biegi bardzo płynnie, nie zdarzają mu się w ogóle w zasadzie szarpnięcia. Jest po prostu jednym z najlepszych automatów, jakie obecnie na rynku istnieją. Wręcz urzekające jest to, jak te prawie 700 Nm, 670 dokładnie, odpycha ten samochód. Wyjeżdżam sobie z ronda, ja mu dodaję delikatnie gazu, a on żwawo przyspiesza do przodu. Skrzynia niezauważalnie wręcz zmienia przełożenia. Silnik to się wkręca wtedy, nie wiem, maksymalnie na 1700-1800 obrotów i już wrzuca sobie wyższy bieg, więc jest cichutko, a jednocześnie czujecie, że jedziecie. I to pozwala oszczędzać paliwo. I to naprawdę tak oszczędzać, że zobaczcie, mamy prawie pełen bak w tym momencie
i pokazuje nam zasięg 954 km na 60 litrach paliwa. Samochód, który ma 303 konie mechaniczne. To jest coś niesamowitego. Teraz od wyjechania z domu, gdzie mieliśmy przecież dużo zatrzymań i musieliśmy często ruszyć i ze 2 razy nawet mocniej wcisnąłem pedał gazu, mamy średnie zużycie paliwa 6,9 litra, a dopiero wyjeżdżamy poza teren zabudowany, gdzie już nie będziemy musieli się zatrzymywać, więc z ciekawości teraz jeszcze raz to sobie zresetuję. Proszę, 6,8 teraz i zobaczymy, jak to będzie wyglądało przy takich niskich prędkościach, rzędu 70, 80, czasami 90 km na godzinę. Na wiochę zaraz wjadę, to 50 km na godzinę. Niemniej, takie mówię, odczucia z obcowania z tym 6-cylindrowym silnikiem, z tego, jaką on ma spontaniczność, jak ten moment obrotowy jest tutaj dostępny od liźnięcia pedału gazu, to jest zupełnie inna bajka niż 520D. Dopłaca się tutaj tych 70 000 złotych nie tylko za moc, nie tylko za osiągi. Dopłaca się je przede wszystkim za kulturę pracy tego silnika i to, w jaki sposób on tę moc oddaje. Nie musicie go pałować cały czas i głęboko wciskać sandała w podłogę, żeby on chciał jechać. I to tak naprawdę żwawo odjeżdżać. Bardzo przyjemnie działa tutaj też automatyczna rekuperacja, bo można ją sobie włączyć, można ją sobie wyłączyć, ale idealnie wie, kiedy na przykład zbliżacie się do ronda, albo kiedy przed Wami pojawia się jakiś samochód, albo wjeżdżacie w teren zabudowany i trzeba zredukować prędkość, bo ona wtedy sobie sama zaczyna przyhamowywać. Czyli nie musicie w ogóle używać pedału hamulca. Na przykład zobaczcie, sytuacja jest taka, że jedziemy sobie 80 na godzinę, bo mieliśmy 90, zbliżamy się do ograniczenia prędkości 70 i już sobie włączył delikatnie rekuperację, a w momencie, kiedy się zbliży do 70 na godzinę, proszę, już mamy 70 na godzinę, a on jeszcze nie wiem czemu hamuje. No dobra, ale teraz powiedzmy, jedziemy sobie normalnie, 60, 70, tak, zgodnie z przepisami i teraz zdejmuję nogę z pedału gazu i nie hamuję, tylko samochód się po prostu toczy. Bardzo dobrze działa tutaj ten mild hybrid. Nie jest irytujący, może poza momentami, kiedy rzeczywiście zdejmujecie nogę z pedału gazu i nagle potrzebujecie mocy, wciskacie pedał gazu z powrotem i chwilę myśli, ale to mu się rzadko zdarza. Bardzo ładnie ten mild hybrid, ten silnik elektryczny odpala ten silnik spalinowy. Generalnie ta współpraca tutaj jest na dosyć wysokim poziomie. Nie sądzę, żeby już przy jakichś wyższych prędkościach wpływało to na zużycie paliwa. Niemniej w tym momencie, zobaczcie jakie ono jest. 4,3 litra. Nieco ponad 4 litry paliwa. Owszem, nie zapierdzielam jakoś szybko, tylko jadę te 60, 70, 80 km na godzinę. Ale uważam, że to jest i tak jakiś absurdalnie niski wynik, jak na samochód, który waży 2 tony, ma ponad 5 metrów długości. Normalnie jadąc tak, można odnieść wrażenie, że jedziecie samochodem BM-ką i5, a nie 540D. I to chodzi zarówno o to, jakie dźwięki z siebie wydaje silnik, jak i wyciszenie takie ogólne samochodu, czyli całej kabiny pasażerskiej. Od wiatru, od hałasu, od kół, nawet jak mijają nas samochody, to ledwo je słychać, ponieważ oczywiście szyby są, nie są podwójnie klejone, ale są grube, więc pewnie i tak są akustyczne. No ale jak tutaj się tak troszkę, dosłownie na 30% wciśnie sandała w podłogę, to jak on lekko i przyjemnie się napędza, to jest coś niesamowitego. Z jaką on robi to swobodą. – 64 decybele na asfalcie. Teraz wjeżdżamy na nawierzchnię betonową. – 65-66 decybeli. Ten wynik 65-66 na takiej nawierzchni jest bardzo dobry, ale ten na asfaltowej jest wybitny i naprawdę słychać, że ten samochód jest fenomenalnie wyciszony. I to, tak jak wcześniej wspomniałem, nie od silnika, nie od układu wydechowego, którego tutaj w ogóle nie słychać, tylko przede wszystkim od podwozia, od kół i od wiatru. Tutaj w ogóle nie słychać szumów powietrza. Kompletnie. Przy tej prędkości, przynajmniej tych 120 km na godzinę. Wiadomo, że im szybciej, tym będzie głośniej, ale i tak jest naprawdę wybitnie, wyjątkowo cicho i spokojnie w środku.
I jak lecicie sobie tym samochodem z taką właśnie prędkością przelotową, w trybie eko, z komfortowymi nastawami zawieszenia, to jest nieprawdopodobnie izolujący od wszystkiego, co dzieje się na zewnątrz. Naprawdę mam wrażenie, że pod tym kątem BMW pojechało w kierunku bardziej Mercedesa, czyli mniej fanu z prowadzenia samochodu, ale zdecydowanie więcej odpoczynku w środku. Odcięcia Was od tego, co dzieje się na zewnątrz, poza samochodem, na drodze. To jest coś niesamowitego, jak on jest komfortowy. Było to zauważalne w przypadku 520D, które testowaliśmy, ale tak jakby 540D jeszcze podnosi tę poprzeczkę trochę wyżej. Spróbujmy teraz sobie jedną rzecz, chciałbym zobaczyć. Tu wejdziemy w personal i jak tu sobie layout ustawimy inny. O, taki layout sobie ustawimy. To zobaczcie, silnik przy tej prędkości, teraz mam 127 licznikowe, to na 8 biegu ma 1500 obrotów. 1500 obrotów przy 120 na godzinę. To przy 140 na godzinę to będzie w okolicach 1700-1800. Dopiero jak będziecie jechali z prędkościami rzędu 200 na godzinę, to będzie to około 2000 z kawałeczkiem, 2200, może 2300. I to też wpływa na takie odczucia z samej jazdy, czyli na ciszę i na komfort i ten akustyczny i ogólnie odbiór całego samochodu. 4,9 litra przy 120 na godzinę. I teraz obczajcie, że na tym 60-litrowym zbiorniku paliwa, jadąc w ten sposób, przejeżdżacie 1200 km samochodem, który ma 6 cylindrów, 3 litry pojemności, ponad 300 koni i prawie 700 Nm. Tomek, tak jak wspomnieliśmy, przyjechał do nas z Niemiec tym samochodem. Gdzieś tam jakieś 1000 km miał i na całej tej trasie, gdzie jechał sobie niemieckimi autostradami 160-170, polskimi 140, spalił mu ten samochód 6,5 litra średnio. I stąd mamy tutaj zasięg w tym momencie 956 km na jednym zbiorniku paliwa. No przejeżdżacie nim po prostu jeżdżąc normalnie, nie szczypiąc się, tylko normalnie jeżdżąc przejeżdżacie 900-1000 km na jednym zbiorniku paliwa. Oczywiście pod warunkiem, że nie jedziecie tak, jakby ktoś Was tym paliwem najpierw oblał, a potem podpalił. O Jezu! Jakie to było łupnięcie! No i owszem, jest lepiej niż podaje fabryka. Fabryka podaje 5,2, a my z pełnym zbiornikiem paliwa, ze mną i z silnym na pokładzie, wersją, która ma absolutnie wszystko na pokładzie, co było do zamówienia, zrobiła to w 5,14. To jeszcze sprawdźmy to, wrzucając skrzynię w tryb S, co niektórzy nam sugerują, jak robiliśmy te pomiary, choć ja uważam, że jak jesteśmy już w trybie sportowym, to już nie musimy gmerać jeszcze tutaj przy tym pstryczku, żeby wejść w tryb sportowy, ale okej, niech będzie. Niech będzie. Zaraz zobaczymy, czy to będzie oznaczało jeszcze lepszy wynik. Na 3000 prawie obrotów ten moment odepchnięcia się jest wręcz absurdalny. No teraz wynik fabryczny. 5,21. 5,21. Tylko 0,05 gorzej niż przed chwilą. Czyli nic to nie daje. O, taki wniosek z tego płynie. 5 sekund do setki. Myślę, że w dobrych warunkach drogowych, gdybyśmy mieli połowę zbiornika paliwa, gdybym był lżejszy, schudł trochę, bo ostatnio całe 3 kg przytyłem, gdyby silny wysiadł, to moglibyśmy naprawdę się pokusić o zrobienie równych 5 sekund. Doskonały wynik, naprawdę doskonały. Gdybym miał porównywać to auto z poprzednikiem, czyli z G30 LCI, czyli po liftingu, to owszem, jest niestety cięższe. Niestety ma mniej mocy przy silniku o tym samym oznaczeniu, czyli 540D, no bo musimy trzymać się nomenklatury. Ma jedną turbosprężarkę mniej. Pomimo tego, że jest dłuższe, jest szersze i jest wyższe, to niestety
Nie ma za dużo miejsca w środku, szczególnie na tylnej kanapie. Ma mniejszy zbiornik paliwa, ma mniejszy bagażnik. Irytują mnie oszczędności w niektórych materiałach, takich jak choćby właśnie te plastiki tutaj przy panelu do otwierania szyb czy regulacji lusterek. Ale jednocześnie ten samochód po prostu fenomenalnie jeździ. Przy czym zwracam też uwagę na jedną rzecz. Nie ma tutaj takiej radości z jazdy, jak w G30. W radości z jazdy rozumianej jako kierowanie samochodu. Tu jest bardziej radość z jeżdżenia tym samochodem. To, jaki ono gwarantuje komfort, to jak się w nim czujecie, to jak przyspiesza płynnie, jaki tu jest ogromny zapas mocy i newtonometrów, z jaką lekkością to robi, jak jest wyciszony, jak sprawnie działa ten X-Drive, co czuć nie tylko podczas prób zarzucenia tyłem, ale także podczas takiej spróby 0-100, gdzie go po prostu te 4 koła odpychają jak z procy od razu i żadne z tych kół nawet nie piśnie. Tylko nadal jest to takie bardziej radość z jeżdżenia niż radość z jazdy. Kiedyś wsiadaliście do BM-ki i wiecie, japa wam się cieszyła na samą myśl o tym, że będziecie kręcili kierownicą, że w każdy kolejny zakręt wjedziecie szybciej, że ten samochód jest tak zwarty, że ten samochód jest tak bezpośredni w prowadzeniu, że się po prostu w nim fenomenalnie czujecie, kręcąc kierownicą i operując pedałami gazu i hamulca, czy nawet zmieniając przełożenia. Tutaj tej takiej radości nie ma. Tu jest radość z jeżdżenia, tu będzie radość z zapierdzielania tym autem 200 po niemieckiej autobanie i potem patrzenie, jak spaliła wam niespełna 10 litrów przy takich prędkościach. Myślę, że bardziej 8-9, szczerze mówiąc, po tym, co tutaj dzisiaj się wydarzyło. Więc owszem, trochę BMW pod względem komfortu jazdy i takich odczuć z jazdy pojechało w kierunku Mercedesa. Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle. Wiem jedno, że ja w tym samochodzie naprawdę dobrze się czuję. I 6 cylindrów w tej klasie to nadal jest zupełnie inna jakość samochodu niż te wersje 4-cylindrowe. I to jest potwierdzenie. I jednocześnie uważam, że to jest najlepsza wersja 5, jaką możecie kupić. Nie 520D, nie 550e, nie M5. To jest zdecydowanie najlepsza 5 i co więcej, tak jak na Find Car znajdziecie tak dobrze wyposażony egzemplarz, niemal, może jakichś detali tam nie będzie, które są tutaj, a tam ich nie będzie. Zapłacicie 400 000 złotych i uważam, że to jest za ten samochód uczciwa cena. Pół bańki może nie, ale 400, 380 000, nawet za ciut skromniejsze wyposażenie, to naprawdę jest uczciwa cena, biorąc pod uwagę te wskazania i biorąc pod uwagę te osiągi i to, jak ten samochód po prostu dobrze jeździ.